Witam. Chciałem Wam pokazać konwersję, czyli przejście z platynek, które się tutaj znajdują, i kondensatora. Platynki są przykręcone w dwóch miejscach. Kondensator, przejście na przerywacz elektroniczny. Zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. A teraz Wam pokażę, jak wygląda konwersacja na elektroniczne platynki. Pamiętacie, tu był przykręcony kondensator, tu były przykręcone platynki i na końcu są zdemontowane, kabel masowy połączeniowy zostaje, przykręcone są czytnik, punkt, który daje sygnał. Jest specjalny taki plastik do ustawienia odległości, przekłada się i do cewki plus minus. Zamiast platynek już mamy elektronikę. Palec. Oprócz tego, jak widzicie, już uczyniłem spore postępy. Tak jak mówiłem, zmiany są cały czas. Jak pamiętacie, tutaj był czujnik temperatury, tutaj był termoregulator, pod wpływem temperatury się załączał. Chodzi dokładnie o to, że gdy silnik się przegrzewał, to jest to urządzonko, aparat zapłonowy jest podpięty tutaj i w tą górną rurkę. Tutaj jest podpięte podciśnienie z kolektora. Jak widzicie, też to wymieniłem na pojedyncze. Wcześniej było potrójne, ponieważ było więcej sterowań. Więc podciśnienie szło, teraz idzie już bezpośrednio do aparatu zapłonowego z kolektora, a w oryginale szłoby z gaśnika do tego czujnika, tutaj w górną tą. W środkową szłoby podciśnienie z kolektora i dolna odwrotnie, przepraszam. Tutaj szłoby podciśnienie z gaśnika, tutaj szłoby z kolektora, z aparatu zapłonowego, a tu z kolektora. I w momencie to służy do tego, że w momencie, kiedy auto się przegrzewa na postoju, wtedy ten czujnik przy 120 stopniach przełącza kanały, więc na początku podciśnienie z gaśnika napinałoby wstępnie aparat zapłonowy, a w momencie osiągnięcia 120 stopni zaworek się zamyka, otwiera i zamyka górny kanał, a otwiera dolny, przez co większe podciśnienie idzie bezpośrednio z kolektora niż z gaśnika i jeszcze mocniej przyspieszałby zapłon, co zwiększałoby obroty, a mianowicie miałoby to niby studzić silnik. Tak jak mówiłem, no ja się tego pozbywam, będę miał tylko jeden przewód. Tutaj też jest do wody, jest zaszczepione, ponieważ w nowszych modelach dwa są takie czujniki. Jeden właśnie jest z zabezpieczeniem temperatury, a drugi steruje kanałami dolotu powietrza, ponieważ na początku przy zimnym silniku zasysa powietrze z nadkolektora wydechowego, żeby było ciepłe, a w późniejszym czasie, właśnie gdy osiągnie tam temperaturę bodajże 90 stopni, ten drugi czujnik się też przełączał na zasadzie tego, co Wam tłumaczyłem, i zamyka właśnie te kanały
w dolocie. Tutaj już dolot będzie Ederblocka, więc nie będzie żadnych podciśnień. Podciśnienia w gaźniku zostaną zaślepione, to jest do, tak jak mówiłem, aparatu zapłonowego, więc zostanie zaślepione. A to było do filterka oparów z baku. Tak jak widzicie, już jesteśmy na ukończeniu. Łapy mam pozakładane, wypiaskowałem je, pomalowałem. Gumy są dobre, zostały założone z powrotem. Alternator również rozebrałem, pomalowałem. Koła, napinacz został zregenerowany. Na prasie wyprasowywuje się go z uchwytu. W środku jest łożysko, które się też wyprasowywuje. Wiadomo, jest calowe, więc ja zakupiłem 2 metryczne łożyska, oddałem wałek i koło do przetoczenia i założyłem już nasze łożyska. Sprężarkę klimatyzacji też wypiaskowałem, jest aluminiowa. Pomalowana jest tak samo sprzęgiełko. Sprawdziłem, podałem plus, sprzęgło działa, więc klimatyzacja będzie działać. Zbiorniczek na olej również był wypiaskowany, pomalowany, nowa rura olejowa. To jest powrót, tu też jest powrót. To takie bardziej skomplikowane jest to wspomaganie, ponieważ, tak jak Wam mówiłem wcześniej, ze wspomagania też są sterowane wycieraczki. I to jest właśnie powrót z tych wycieraczek. Pompa olejowa, pompa wspomagania zamontowana. Teraz zostało mi jeszcze przewody paliwowe tu do góry, puszczę rurką miedzianą, pod kompresorem nad pompą pójdzie tutaj do góry przewód do paliwa. To jest podłączenie ciepłego powietrza. Wcześniej w starszych modelach w kolektorze jest, przechodzą spaliny na przestrzał. Ja to akurat zablokowałem ze względu na to, że nie chcę, żeby mi się grzał kolektor. Ale w tym miejscu połączone są głowice z kanałem spalinowym. No i w tych oryginalnych kolektorach w tym miejscu wychodzi rurka, wchodzi w ten kolektor, tam przechodzą spaliny, nagrzewają, wychodzi z powrotem i wchodzi tutaj do gaśnika. Ja to zastąpię rurką miedzianą. Rurka miedziana pójdzie wzdłuż kolektora, będzie zawinięta na rurze wydechowej i wróci z powrotem do gaśnika, co przyspieszy nagrzewanie ssania, bo to ssanie automatyczne. Oprócz tego kabel plusowy, który grzeje grzałeczkę w środku. Tutaj jest podpięcie oparów z miski zaworów. I tak widzicie, no, zamiast wiązki tych przewodów, rurek podciśnieniowych, krót jest zmieniony. Tamten był potrójny, ten jest pojedynczy, jak widzicie, nie trzeba nic zaszczepiać. Podłączony od razu do aparatu. Wodne kanały zaślepione. Czujnik przeszedł w tą stronę. Kable zaizolowane od nowa. Czujnik oleju zamontowany, podpięty. Wystarczy tylko wtyczkę wpiąć. I zbliżamy się ku końcowi silnika, tak? Tutaj mamy jeszcze drugą łapę zrobioną. Filtr oleju, którego jeszcze nie założyłem. I prawie koniec. No i na koniec zostało mi jeszcze
dwie rury od ogrzewania. Jedna idzie tu, druga też idzie tu, one będą razem szły jedna nad drugą. Tutaj z tej strony idą też dwie rurki od wspomagania. Jedna właśnie idzie do powrotu do pompy, a druga schodzi tutaj na dół i z tej strony wchodzi do pompy wspomagania, więc to jeszcze potrzebuję zrobić. No i nieszczęsne zawory. Tak jak mówiłem wcześniej, na tym jest za ciasno ze względu na to, że przy obróbce głowicy panowie nie zachowali wymiarów. Tutaj jest za luźno znowu zrobione i tu będę musiał założyć podkładki do tego za luźnego. Wtedy mostek podniesie się, nie, tu będę chciał zeszlifować, przepraszam, mostek, i wtedy siądzie to niżej i spadnie luz, a na tamtym właśnie będę musiał wyciąć podkładki, założyć je i wtedy ten luz się zwiększy. No i w tym momencie, jak skończę, to założę miski olejowe, miski pokrywy zaworów i silnik będę miał skończony, tak? Rurki, odwody od wspomagania i silnik będzie gotowy. I przechodzimy dalej do komory silnika. Trzeba będzie jeszcze wyciągnąć skrzynię, tak jak mówiłem. I od tego właśnie chyba zacznę, że najpierw zajmę się skrzynią biegów. Uszczelnię ją. Ogólnie biegi zmieniała, więc myślę tylko ją uszczelnić i zostawić tak jak jest. No i zajmę się komorą, tak żeby ją wyczyścić, wymalować. Wszystkie te rurki będę musiał poprzeduszać, bo będę chciał je schować za błotnikiem, żeby nie szły tędy. Z drugiej strony instalację elektryczną też przewinę ją od nowa, bo ta taśma już jest w kiepskim stanie i też ją schowam za błotnik. Tu zostaną tylko rurki od klimatyzacji. To na tyle dzisiaj, do zobaczenia.